Hejka, z tej strony Short i witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj mamy filmik, w którym zrobimy sobie mały przegląd figurek, ponieważ po wielu latach udało mi się zebrać pierwszą serię pierwszej edycji Blind Bagów, którą kiedykolwiek Hasbro wydało. Tutaj trochę nie jestem pewna, aczkolwiek LPS Merch podpowiada, że seria ta wyszła w 2010 roku, co jak najbardziej może być tą datą. Nie wiem jak akurat Polska, może był rok obsuwy, może wyszło to w tym samym roku, ciężko mi powiedzieć, ale tak się składa, że bardzo dobrze pamiętam te saszetki. Także małe story time! Także była sobie mała Shori w sklepie, w markecie, robiąc zakupy. No i w sklepie znajdował się też taki mały sklepik z prasą. To tam właśnie miałam najczęściej kupowane magazyny Little Pet Shop, Zakątek Zwierzątek, o których też będzie osobny film. I po prostu pewnego razu, kiedy byłam tam zajrzeć, czy jest nowa gazetka, zauważyłam na blacie saszetki. Saszetki z figurkami. Oczywiście od razu musiałam powiedzieć w podskokach do mamy, że mamo, chodź zobacz, mamo, ja chcę, mamo. And you know. Więc po długich błaganiach udało się wyżebrać jedną saszetkę. Jak na tamte czasy taka saszetka kosztowała z 10, może 11 zł, co było całkiem dużo jak za figurki. W tamtych czasach to była naprawdę spora cena, aczkolwiek udało mi się wybłagać, by mieć chociaż tą jedną, także wylosowałam sobie na tym blacie saszetkę. Wiecie, kiedyś nie było czegoś takiego jak, nie wiem, kody, nie kody, po prostu był ten fan, że bierzesz saszetę i nie wiesz, co w niej w ogóle jest. Pamiętam, że zaraz po wyjściu ze sklepu wzięłam się za jej otwieranie i właśnie tutaj mogę w sumie wspomnieć, że w takich saszetkach nie było dodatków, tak jak teraz jest w tych blind boxach. Nie, w blind bagach nigdy nie było dodatków. Dostawaliśmy figurkę i katalog. No i otwierając saszetkę trochę jednak się zawiodłam, bo widziałam dużo fajnych zwierzaków na pudełkach, w fajnych kolorach, a mi trafiła się małpka. I jakby nie jestem hejterem małpek, jakby uważam, że są spoko. Ale wtedy, kiedy miałam te, nie wiem, 9-10 lat, jak zobaczyłam, że wylosowała mi się taka brązowa, zezowata małpka z jakąś łysą głową, to byłam jak, o, ale oczywiście potrzebowałam chwili, żeby się przekonać, nie marudziłam, bo i tak byłam bardzo, ale to bardzo wdzięczna, że miałam szansę jakby dostać taką saszetkę i ją sobie odpakować jako dziecko, okej? Także ta małpka jest jedną z moich childhood LPS, którą mam naprawdę długo i no cóż, no mam ją po dziś dzień. To była pierwsza figurka właśnie z tej serii, która trafiła w moje ręce. Jakby ta seria saszetkowa nie jest jakimś moim kolekcjonerskim celem, a przynajmniej nim nie była. Jednak ci, którzy mnie oglądają i znowu niestety muszę się flexnąć tym shoppingiem, 100 figurek i 5 domków za 30 zł. Let's go! W tamtym shoppingu trafiło mi się naprawdę dużo figurek z tej serii i naprawdę multum powtórek, których oczywiście już na ten moment nie mam, dawno je sprzedałam. Sprzedawałam je dosłownie tam za symboliczne 5 zł, bo i tak mi się zwróciła bardzo szybko ta kwota, którą wydałam na te 100 figurek, więc jakby, you know, to były jeszcze czasy przed inflacją i po prostu nie widziałam sensu, żeby sprzedawać je jakoś drożej, bo to były, no, basic figurki, basic kształty. Także tak naprawdę większość figurek z tej serii zdobyłam jednorazowo w dużej ilości, ale dalej były jakieś braki. Pamiętam, że swego czasu zdałam sobie sprawę, że hej, do zebrania całej serii tak naprawdę brakuje mi tylko 2 figurek. Pandy oraz owieczki. No ale jako, że sprzedawałam te duble na Vinted, to niestety zdarzyło się tak, że przypadkowo sprzedałam żółtego gołębia. Wysłałam go do Czech, zapominając, że to jest część tej serii, ale no cóż, no chciałam być miłym sprzedawcą i dopełnić zamówienie, bo sprzedawałam wtedy tak jakby takie trochę właśnie też Mystery Pets, jakby wiecie, zestawik, you know. Następnie kupiłam pandę, przez co właśnie myślałam, że została mi tylko jedna figurka do zdobycia, czyli owca, ale no właśnie okazało się, że nie mam też ptaka. I
aktualnie w tym roku zdecydowałam się kupić jakiś zestaw właśnie z figurkami, w którym był ten ptaszek, no i udało mi się znaleźć owieczkę w naprawdę dobrej cenie, przyszła do mnie z Czech i dałam za nią jakoś koło 30 zł, więc honestly, jak dla mnie to jest dużo jak za owce, like bro, ale wiem jak porąbana jest inflacja w tych czasach i że jesteście totalnymi idiotami wystawiając owieczki, basic owieczki za jakieś 50-100 zł czy wyżej. Jakby shame on you, co wy w ogóle robicie. Także przejdźmy sobie pomału do figurek. Małpkę już nam tutaj honorowo pokazałam, bo to ona zaczęła tą serię, a teraz sobie lecimy numerkami. Mamy tutaj taką oto fioletową żabkę, numerek 1424. Uważam, że jest naprawdę urocza, ma fajny design, właśnie fiolet z zielonym tutaj fajnie gra i ten gradient na tych palczatkach też super wygląda. Ma napis LPS na dupie. I no co powiedzieć, no ogólnie naprawdę cute żabeczka. Kolejna z figurek to jest króliczek 1425 i muszę przyznać, że naprawdę lubię tego króliczka, bardzo mi się kojarzy z takim wiosennym vibe'em, też w sumie jej używałam do takich zdjęć. Prezentuje się w ten sposób i no co, no jedna z moich ulubionych figurek. Kolejny to jest pieseczek Jack Russell Terrier o numerku 1426. Wygląda on tak. Jest on w kolorach niebieskich i no cóż, no myślę, że na pewno fajniej by wyglądał w jakiejś, że tak powiem, naturalnej kolorystyce, bo połowa figurek z tej serii tak ma, ale połowa też nie. Nie mówię, że nie lubię tego koloru, uważam, że piesek jest sam w sobie uroczy i też pamiętam, że fajnie się nadawał do wiosennych zdjątek. Kolejna figurka, no to właśnie jest ta małpka 1427, o której już wspomniałam. Następna zaś to jest Pers o numerze 1428. Jest ona w takim kolorze pastelowego różu z pomarańczowymi oczami i uważam, że jest naprawdę bardzo ładna. To był chyba drugi persik, jakiego miałam w życiu, mogę się mylić, ale mimo tak prostego designu uważam, że jest naprawdę urocza. Następna figurka to jest jedna z moich najmniej lubianych, jeśli chodzi o tę serię, w sensie ryba. Jakby po prostu ryba. Ja ogólnie nie jestem fanką tych ryb ze względu na to, że one są trochę nijak jak do nagrywania. W sensie ja wiem, że ludzie używają. Nie przepadam, plus design jest naprawdę basicowy i tak jak w przypadku Persa dla mnie to działało, w przypadku tej ryby trochę nie. Kolejna figurka też nie należy niestety do jednej z moich ulubionych, ponieważ jest to taki oto pingwin 1430 i jest różowo-różowy. Różowe oczka są naprawdę spoko, bo jest to jakby dla mnie każdy inny kolor niż niebieski, jeżeli chodzi o oczy u Pet-Shopów jest spoko, bo jest to coś nowego. Ale sam fakt, że ten cały pingwin jest jakby różowy, do mnie po prostu nie trafia i no po prostu nie. Za to w końcu mamy figurkę, która jest już w mojej opinii ładniejsza, czyli taki konik 1431. Jest on w cudownych beżowych kolorkach wraz z takimi w sumie bardziej turkusowymi oczami. Design jest prosty, nie ma tutaj żadnych jakichś wzorków, ale wiadomo, jest więcej niż jeden kolor, więc tyle dobrego. Uważam, że jest naprawdę urocza i chyba jest jedną z moich ulubionych koników. Teraz owieczka, figurka, którą najdłużej zajęło mi kupienie, w sensie na początku z nią zwlekałam, bo zawsze byłam jak, no przecież owieczki są tanie, 5 czy 10 zł, może poczekać, kupię najpierw inne figurki. Jakże ja się myliłam. Znaczy, ja się nie myliłam, po prostu wy jesteście debilami za przecenianie tak figurek. So anyway, tak, owieczka ma numerek 1432. Uważam, że nie jest to najładniejsza z owieczek, w sensie jest cute, jest urocza, ale po prostu uważam, że są o wiele ładniejsze designy, bo znowu tutaj mamy figurkę, która jest różowo-różowa. Następny to jest ten rzecz niesforny gołąbek, którego żem miałam i żem sprzedałam i kupiłam ponownie. Wygląda on tak. Uważam, że jest jakby okej. W sumie nic szczególnego. Następnie jest myszka 1434. Wygląda ona tak. Jest to kolejna figurka z tych prostszych designów i
No cóż, niestety znowu cała różowa i mimo, że to jest myszka i mogłoby to działać, to dla mnie to nie działa. Wygląda trochę jakby to była goła myszka, bez futra, jakaś ogolona. Oczywiście takie myszki są cute, ale no niestety design to jest totalny flop. Nie należy on do moich faworytów. No i ostatnia figurka z tej serii to jest taka oto Panda 1435. Uważam, że kolorki ma spoko, jakby biały i fiolet jest git. Uważam, że wyglądałaby o wiele lepiej, gdyby to oczko nie było przymknięte, albo gdyby to drugie było, w sensie gdyby oczy były po prostu tego samego designu, jeżeli już dodają coś nowego w postaci tej buźki, a niestety no tutaj taka nowa dziwna buźka i te dziwne oczy, no wygląda to co najwyżej dziwnie, nie wiem, może ktoś jej oko podbił, ale wygląda tak. Tak jak mówiłam, nie spodziewałam się, że kiedykolwiek zbiorę całą serię właśnie saszetkową, no ale tak jak wspominałam, bardzo dużo tutaj dał ten shopping, gdzie trafiło w moje ręce bardzo dużo figurek i wystarczyło tylko dokupić parę, by ją uzupełnić. Także koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, która z tych figurek jest waszą ulubioną, a która najmniej ulubioną. Chętnie też poczytam, czy któreś z tych figurek macie, czy macie z nimi jakieś ciekawe wspomnienie jak ja. Cieszę się, że mogłam nagrać ten filmik, cieszę się, że skończyłam tą kolekcję, a wam jak najbardziej dziękuję za oglądanie, jestem mega wdzięczna. Ty, mój drogi widzu, że dalej mnie oglądasz, mimo że jestem mniej aktywna, but I'm trying my best, ok? Także buziaki, przytulacki i no co, no, słyszymy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się!